Witajcie na kanale Sportowe Testy. Tu Tomek i Paweł. Pora na test Garmina Forerunner 965. Forerunner to linia zegarków, która ujrzała światło dzienne 20 lat temu. Przez ten czas stała się synonimem zegarka sportowego i serią, która ugruntowała Garmina na pozycji lidera urządzeń w tym segmencie. Przez lata ewoluowała stylistycznie, zwiększała się liczba funkcji i dokładność pomiarów. W marcu 2023 roku premierę miała najnowsza linia zegarków z tej serii. Forerunner 965 to dosyć duży zegarek. Wielkość ekranu to 1,4 cala, taka jak w największym Fenixie 7X. Jednak koperta jest mniejsza. Niektórzy zarzucali poprzednim modelom, że jest to zegarek plastikowy wyglądający na tani. W modelu 965 dodano tytanową ramkę wokół koperty, co znacznie poprawiło wygląd zegarka. Jest lekki, to prawda, ale materiały, z których został wykonany, nie sprawiają wrażenia tandetnych. Zobaczcie, jak prezentuje się w porównaniu do Fenixa 7X. Ewidentnie odróżnia się stylistycznie. Z pewnością pierwsze, co rzuca się w oczy, to AMOLEDowy ekran. To największa nowość. Rozdzielczość ekranu zwiększyła się niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego Forerunnera. Nie jesteśmy fanami zegarków z AMOLEDem, ale trzeba przyznać, że jasność tego ekranu i jego widoczność jest imponująca. Zobaczcie, jaka jest różnica w porównaniu do szafirowego Fenixa. Refleksy w szafirze są dużo bardziej widoczne. Czytelność ekranu w Forerunnerze jest fenomenalna. Oprócz tego ten ekran jest po prostu ładny. W menu jest więcej kolorów, grafik i dla osób, które lubią taką stylistykę, ten zegarek będzie się podobał. Przejdźmy teraz do analizy śladu GPS, w zasadzie najważniejszego parametru zegarka multisportowego. Sprawdzimy dokładność wyznaczania trasy biegu, mierzenia dystansu oraz poprawności wskazań tempa w czasie rzeczywistym. GPS został ustawiony na największą dokładność. W pierwszym teście sprawdziliśmy zegarek podczas biegu w terenie mieszanym. Na trasie były zarówno fragmenty łatwe, jak i trudno dostępne dla satelit, jak gęsty las, wiadukty czy wysoka zabudowa. Zegarek spisywał się naprawdę świetnie. Ślad był rysowany bardzo dokładnie. W większości trasy widać, po której stronie ulicy biegłem oraz to, czy biegłem po chodniku. Zwróćcie uwagę, jak dokładnie odwzorowuje trasę wokół wysokiej zabudowy. Ślad idzie niemal idealnie po chodnikach miejskich. Następnie jest trasa w gęstym lesie. Ślad także jest bardzo dokładny. Tu przebiegałem pod mostem, następnie spory kawałek pomiędzy wiaduktem a drzewami. Mimo ciężkich warunków to również znakomicie sobie poradził. Później przebiegłem ponownie pod mostem i po kładce nad ulicą. Wszystko bardzo poprawnie. Na trasie czterokrotnie przebiegałem kilkudziesięciometrowe fragmenty pod wiaduktami. W 3 przypadkach na 4 GPS sobie poradził z wyliczeniem trasy. W jednym całkowicie się pogubił. I to był jedyny mankament na całej trasie. Zdecydowanie technologia multizakresowości wpłynęła na poprawę dokładności rysowania śladu i mierzenia dystansu. Należy pamiętać, że lepsza łączność z GPS to także lepsze wskazania tempa biegu rzeczywistego. I tu też jest bardzo dobrze. Wskazania tempa są realne, nie ma nagłych wzrostów czy spadków tempa, które oznaczałyby utratę łączności z GPS jak w starszych modelach Garmina. Taka sytuacja miała miejsce choćby w serii Fenix 6. Dystans został zmierzony niemal idealnie. Na dystansie 9,5 km zawyżył wynik o 20 metrów. Kolejne biegi tylko potwierdzały dokładność pomiarów. Na dystansach około 10 km nie przekraczały 50 metrów różnicy. W kolejnym etapie poddaliśmy testom GPS podczas aktywności rowerowej. Teren możliwie najtrudniejszy, ponieważ start trasy był w ścisłym centrum Warszawy. Na starcie widać, że ślad trochę wariuje, ale każde takie urządzenie wymaga kilka minut pracy, zanim ustabilizuje swoje pomiary. Mimo wszystko jest nieźle. Następnie widać, że w miarę oddalania się od najwyższej zabudowy ślad zaczyna być coraz bardziej precyzyjny. Trzyma się ścieżek i nie nachodzi na jezdnię. Ślad Forerunnera 965 był bardzo zbliżony do tego, co pokazał Fenix 7X. Nie jest to wielkim zaskoczeniem ze względu na te same technologie, ale byliśmy ciekawi, czy odbiorniki GPS będą lepiej działały w mniejszym, mniej obudowanym zegarku. Okazało się jednak, że nie ma to wpływu na wyniki. Forerunner 965 to zegarek typowo triatlonowy, więc nie mogliśmy odmówić sobie tej przyjemności i nie przetestować go w równie ważnej konkurencji, jakim jest pływanie w wodach otwartych.
Testowaliśmy w pływaniu wiele zegarków poprzedniej generacji i niestety nie można było powiedzieć o nich, że wskazują rzetelne dane. Pomiary dystansu potrafiły różnić się o 30% od rzeczywistego, a rysowany ślad był mocno poszarpany i często wybiegał na brzeg. Dla Foranera zaplanowaliśmy 2 testy po 400 metrów na jeziorze. Technologia multizakresowości pozwalała mieć nadzieję na dobre wyniki. Już w trakcie pierwszej próby, gdy spoglądałem na zegarek, wyniki dystansu wydawały mi się bardzo zbliżone do realnych. Gdy skończyłem zaplanowany odcinek i wyszedłem na brzeg, zegarek wskazał dystans 402 metrów. Drugi test potwierdził jego dokładność. Tym razem wskazał 384 metry. Oba wyniki są rewelacyjne jak na pomiar GPS podczas pływania. Poddaliśmy zegarek testom nadgarstkowego pomiaru tętna. Wykonaliśmy w sumie kilkanaście aktywności od biegania spokojnego, interwałów na bieżni, przejazdów rowerem, pływania na basenie czy w wodach otwartych. Ale po kolei. Jak zegarek sprawdzał się w trakcie biegania? Pierwszy test to bieg z maksymalną intensywnością podczas zawodów na dystansie 10 km. Bieg można uznać jako jednostajny, bez zmian intensywności, ponieważ była bliska maksymalnej przez cały bieg. Podobne wykresy są w biegach spokojnych, na wybieganiach tylko wartości tętna są na niższym poziomie. W takich warunkach Forerunner sprawdził się rewelacyjnie. 95% pomiarów mieściło się w zakresie 2 uderzeń serca na minutę. Widać to na wykresie, że są one praktycznie zbieżne. Kolejne testy to już większe wyzwanie. 2 biegi interwałowe na bieżni o jednakowej charakterystyce. Dystans 5 km, w tym 5 interwałów. Bieg spokojny w tempie 10 km na godzinę, a interwały 17. Dystans pierwszego interwału to 100 metrów i każdy kolejny był dłuższy o kolejne 100. Ostatni więc miał 500 metrów. To już jest solidna zmiana tętna i solidny test dla każdego sprzętu. Spójrzmy, jak Forerunner spisał się podczas tego testu. Od razu rzuca się w oczy to, że nie dociąga wysokich wartości w każdym interwale. Im dłuższy interwał, tym ta charakterystyka wygląda trochę lepiej. Z kolei z dobrych wiadomości jest jego szybkość reakcji. Zazwyczaj zegarki notują spore opóźnienie na samym początku biegu. Tu nadąża bardzo dobrze. Muszę przyznać, że nie tylko na początku nie ma opóźnień, ale i w całym dalszym biegu. Wzrosty i spadki tętna są niemal w tym samym czasie co notowane na opasce HRM3. Zegarek w tym biegu zanotował 52% dokładności pomiaru tętna do 2 uderzeń serca na minutę. Przeprowadziliśmy drugi, identyczny bieg interwałowy, tylko wykonała go inna osoba. Tu widać, że te wyniki są znacznie lepsze. Są jedynie 2 fragmenty, gdzie zegarek minimalnie zaspał. To był sam początek, ale już po 25 sekundach wyrównał wartości. Drugi fragment to koniec drugiego interwału, gdzie faktycznie tętno spadało szybciej niż to notował zegarek. Te rozbieżności sięgnęły 6 uderzeń na minutę na przestrzeni około 10 sekund. Poza tym zegarek sprawdzał się rewelacyjnie. Szczerze mówiąc, nawet ciężko uwierzyć, że te pomiary są z nadgarstkowego pomiaru tętna. Analiza bazy danych z wynikami tego testu tylko potwierdza to, co widać na wykresie. 73% pomiarów tętna mieści się w zakresie 2 uderzeń na minutę. W ostatnim teście chcieliśmy zweryfikować jakość pomiaru tętna podczas pływania na basenie. Do tej pory nie było zegarka, który byłby w stanie wskazywać zbliżone wyniki do rzeczywistych w takich warunkach. I niestety, Forerunner 965 nie okazał się wyjątkiem. Nasze pomiary tylko potwierdziły, że obecna technologia nadgarstkowego pomiaru tętna nie pozwoli na wiarygodne monitorowanie tych parametrów w wodzie. Dokładność chwilowych pomiarów do 2 uderzeń serca na minutę to 33%, co całkowicie pokazuje skalę niedokładności. Pomiarów spływania nie braliśmy więc pod uwagę w wyliczaniu ostatecznego wskaźnika dokładności. Podsumowując, wszystkie aktywności, zarówno spokojne biegi, jak i intensywne oraz bazując na chwilowych pomiarach tętna, wyliczyliśmy dla zegarka wskaźnik dokładności pomiaru na poziomie 8,5 w skali 10-stopniowej. Zdecydowanie jest to bardzo dobry wynik. Przyjrzyjmy się teraz baterii Forerunnera. Ekran AMOLEDowy jest znany z dużych poborów energii, dodatkowo multizakresowość i inne pomiary działające bez przerwy. To może zwiastować, że bateria będzie musiała być ładowana dużo częściej niż w poprzednich Forerunnerach. Ale jak się okazało, nie jest tak źle. Producent podaje wytrzymałość nawet do 23 dni w trybie smartwatch. Sprawdziliśmy to. Po naładowaniu zegarka do 100% używaliśmy go jednocześnie z Fenixem 7X przez 6 dni. Ekran był w trybie Always on Display, czyli cały czas włączony. W
tym czasie wykonałem 2 biegi i 1 jazdę rowerem przy włączonej multizakresowości. Łącznie to dało około 2 godziny pracy na GPS. Dodatkowa aktywność na basenie trwała 35 minut. Po 6 pełnych dniach zegarek wskazywał 25% baterii. Fenix miał w tym samym czasie 72%. To było do przewidzenia. AMOLED jest energożerny, jednak bateria jest dobrze zoptymalizowana. Nie musimy jej ładować co 2 dni. Forerunner 965 to zegarek popularny wśród triatlonistów. Ma funkcje, które przydają się w aktywnościach łączących różne dyscypliny sportu. Wspomnimy o 2, które wydają się ciekawe. Chodzi o współpracę zegarka z licznikiem rowerowym, czyli serią Edge od Garmina. Po pierwsze, możemy transmitować tętno z zegarka bezpośrednio do licznika. Nie potrzebujemy pasa napiersiowego. Popatrzcie, jakie to proste. Jest to wygodna opcja podczas treningu rowerowego. Druga to funkcja umożliwiająca dzielenie treningu z licznikiem. Podczas treningów łączonych, pływacko-rowerowych lub rowerowo-biegowych, czy też podczas zawodów triatlonowych możemy uruchomić trening w zegarku i w momencie rozpoczęcia części rowerowej wyświetlić go na liczniku, czyli użyć licznika jako wyświetlacza. Pozwala nam to rejestrować wszystkie aktywności na jednym urządzeniu, a podczas jazdy rowerem korzystać z większego wyświetlacza, jaki oferuje Edge. Funkcje te na pewno wyróżniają urządzenia Garmina i dają nowe możliwości korzystania z nich, kiedy posiadamy więcej niż jedno urządzenie tej marki. Z ciekawych rzeczy, jakie oferuje Forerunner 965, warto zwrócić uwagę na raport poranny, czyli podsumowanie naszej dyspozycji na rozpoczęcie dnia. Możemy skorzystać tam z podpowiedzi treningowych wyświetlanych w raporcie, czy sugestii dotyczących odpoczynku. Bardzo lubię tę funkcjonalność w Fenixie, a w Forerunnerze dodatkowo wygląda ona bardziej atrakcyjnie wizualnie. No właśnie, jeszcze jedna korzyść z posiadania ekranu AMOLEDowego. Szczegółowość danych wyświetlanych na mapach. Zobaczcie, ile więcej widać szczegółów w porównaniu z mapami w Fenixie. To już nie tylko korzyść estetyczna, ale i funkcjonalna. Przydatna głównie w miastach, gdzie jest więcej ulic i zakamarków do wyświetlania. Jeśli więc trenujesz głównie w terenie zabudowanym, w miastach, które odwiedzasz okazjonalnie, to mapa na AMOLEDzie pokieruje Cię dużo lepiej. Pora na podsumowanie. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji naszego kanału. To jedno kliknięcie, a nas motywuje do dalszych testów i analiz. Dzięki. Forerunner 965 z AMOLEDem pozostał Forerunnerem. To w dalszym ciągu rasowy sportowiec zawierający niezliczoną liczbę funkcji sportowych, multisportowych i nawigacyjnych. Zmieniony ekran nie pełni tylko funkcji estetycznej, ale poprawia widoczność w każdych warunkach i nie odbija światła. Wpływa co prawda na skrócenie czasu pracy baterii, ale nie tak, jakbyśmy mogli przypuszczać. Jest ona bardzo przyzwoita. To nie jest zegarek, który będziemy musieli ładować po każdym treningu. Na co dzień używamy ekranów MIP w naszych Garminach. Mnie AMOLED przekonał, Pawła nie. I tak chyba będzie. To kwestia indywidualnych preferencji.